Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek kursu z wytłaczania w skórze naturalnej. Standardowo przygotowałem sporą dawkę cennych informacji oraz bardzo fajne ćwiczenie do treningu wycinania łuków, więc zapraszam Was do oglądania. Na dzisiaj przygotowałem kolejną plecionkę, będzie ją można pobrać z mojego sklepu z wykrojami, bez obaw. Nie będzie to tylko tłoczenie samej plecionki, standardowo uzupełnię to o sporą garść dodatkowych informacji. Jak widać, można ją wydrukować w dowolnej skali, no i to też ma swój cel. Każdy odcinek, który umieszczam na kanale, to nie jest po prostu zrobiony odcinek losowo, tylko staram się utrzymywać swoją wcześniej wymyśloną sekwencję na to wszystko, kolejność, żeby Wam pokazywać poszczególne etapy. No i to jest także jeden z tych etapów. Kolejna plecionka, ostatnio była z prostymi odcinkami. Dzisiaj wykonamy plecionkę z łukami. Dlaczego tak? Ponieważ ćwiczymy dzięki temu konkretny ruch. Jeśli wykonamy taką plecionkę, no to tutaj tych powtórzeń będzie kilkadziesiąt lub może kilkaset. Więc jeśli wykonamy jeszcze takich plecionek kilka, to zrobimy kilka tysięcy tych ruchów. Nasza ręka przyzwyczai się do tego ruchu. No i te łuki będą płynniejsze, będą nam łatwiej wychodziły. No i będziemy mogli przechodzić do kolejnych etapów. A dzięki temu, że właśnie wyszkolimy się w takich prostych ruchach, jeszcze dodatkowo z minimalną ilością narzędzi, ponieważ użyję do tego tylko noża i stempla do krawędzi. Nie musimy inwestować dużych kwot, żeby uzyskać już jakiś ciekawy efekt i cieszyć się z własnych wytłoczeń w skórze. Więc właśnie, jeśli zaczynamy te tłoczenia, możemy wydrukować w dużej skali i przy kolejnych plecionkach, jeśli nam będzie wychodziło, pomniejszamy skalę i także doskonalimy ten ruch, robiąc go mniejszym, krótszym, żeby zachować ciągle te łuki i żeby one wychodziły nam cały czas płynnie, niezależnie od skali. Do wytłoczenia na skórze potrzebna nam będzie kalka czy pergamin. W sumie nie wiem, czym to się różni, bo występuje to pod różnymi nazwami. Taka przezroczysta kartka po prostu. Kawałek skóry, nóż i stempel do krawędzi, ten, który używałem ostatnio. Zrobię jeszcze, myślę, że w najbliższych odcinkach jeden materiał, jak wykonać takie podstawowe stemple samemu, ponieważ nie trzeba też szukać tych stempli, kupować, można je naprawdę dość łatwo wykonać. I z zakupów to w sumie byłby nam potrzebny tylko nóż. Odetnę kawałek kalki. Teraz ktoś mógłby się zapytać, czemu po prostu nie zmoczę skóry, nie przyłożę tego i nie odrysuję po tych liniach. No dlatego właśnie, że moczymy skórę, nie wiemy do końca, ile ta kartka będzie leżała na tej mokrej skórze, ponieważ może nam to wyjść szybciej, dłużej. Możemy mieć duży wzór z wieloma szczegółami i samo odrysowywanie zajmie nam sporo czasu. No i jeśli ta kartka się przemoczy, to jest szansa, że ten tusz czy atrament przebije, ubrudzi nam skórę. Więc dlatego najpierw kalka na wzór, odrysowuję wzór i dopiero sama kalka ze wzorem trafia na zmoczoną skórę. Przechodzę teraz do odrysowywania wzoru. Można także wspomóc się taśmą klejącą, żeby to się nam trzymało wszystko. Warto podłożyć jeszcze coś pod rękę, ponieważ ta płyta jest mocno zimna, a jak będziemy pracowali na niej kilka godzin, no to raczej nie jest to dobry pomysł, żeby bezpośrednio kłaść rękę na niej. Przy odrysowywaniu warto mieć ołówki o różnych twardościach. Mam HB, 4H i 3B. Potrzebne to jest do tego, że pergaminy różne są, z różnymi pracowałem. I bywa tak, że ten twardszy czasami lepiej się sprawdza niż na przykład HB albo 3B. HB potrafi się zacierać na tym, albo ten ruch jest taki przeskakujący. Więc trzeba sprawdzić, którym ołówkiem najpłynniej nam się pracuje przy odrysowywaniu tego wzoru.
Kilka elementów odrysowałem i będziemy to przenosić na skórę. Więc namaczamy. Pierwsza warstwa do odczekania. Teraz musimy być bardzo dokładni, żeby ten wzór nie przesunął nam się przy odrysowywaniu. Ten pergamin będzie nam się lekko też rolował od wody, która jest w skórze. Będzie się także deformował od odrysowywania. Więc najlepiej zrobić to dość szybko. Ostrze musi być porządnie naostrzone, wypolerowane. Wpływa to na komfort pracy i jakość cięć. Jeśli właśnie na ostrzu mamy duże rysy po grubej osełce, no to ta powierzchnia wpływa na płynność ruchu przy cięciu, więc warto zwrócić na to uwagę. Zabieramy się za wycinanie łuków. Tak jak wcześniej było w poprzedniej plecionce, tylko cięcia do miejsc, gdzie się krzyżują linie. Dzięki wielkie za kawkę. Jeśli oglądaliście jakiekolwiek inne filmy z wytłaczania w skórze, no to jeśli pojawiały się łuki, to zapewne każdy pokazywał, że łuki wykonuje się tylko poprzez pokręcanie tej głowicy z ostrzem. No jest to jeden ze sposobów, tylko moim zdaniem najtrudniejszy, ponieważ wszystko trzymamy w jednym ustawieniu i kręcąc no jak dla mnie to jest najtrudniejszy sposób. Są dużo prostsze i przyjemniejsze, właśnie wykonując ten ruch, ruszając samą dłonią, nadgarstkiem. Jak widzieliście, nic tutaj nie przekręcałem. Można właśnie jeszcze dokręcić tutaj wtedy palcami. No i jest jeszcze trzeci sposób, czyli połączyć te wszystkie rzeczy, dokręcanie, ruch nadgarstkiem oraz kręcimy naszą formatką. Bardzo się to przydaje, zwłaszcza przy dużych łukach, gdzie mamy duże krzywizny i robimy duże okręgi. Wtedy fajnie powolutku sobie to dokręcamy i jedną ciągłością, jednym ruchem możemy wykonać cały okrąg czy nacięcie po krawędzi. Także to byłoby w ramach uzupełnienia, jak na razie jeśli chodzi o łuki. Musimy się starać, żeby każdy łuk był jak najbardziej płynny i wytłaczamy. Tutaj jest łatwiej, ponieważ ten odcinek dłuższy wchodzi pod ten krótszy.
Teraz wygładzanie. Nie tylko wygładzamy tą powierzchnię tutaj, ale także samą krawędź, która nam wystaje. Poprzeczne elementy gotowe, pozostały tylko pionowe do zrobienia, więc kontynuuję wytłaczanie. Prawie gotowe. Możemy jeszcze teraz tym stemplem, którym obrabialiśmy krawędzie, lekko popracować nad powierzchnią każdego z elementów, tak żeby nie było tych widocznych mocno linii, gdzie zmienia się kąt pochylenia. Tak wygląda skończone. Za chwilkę jeszcze pokażę Wam efekt, jak wyschnie. Tak się prezentuje wyschnięte. Od spodu też ładnie wygląda. Widać tylko taką odgniecioną kratkę. I mamy gotowe. Na dzisiaj to już wszystko. Ja zabieram się za przygotowanie kolejnego materiału dla Was, a jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!